Na pierwszy rzut oka można pomyśleć, że trafiliśmy do Muzeum Średniowiecza czy Renesansu. Gotyckie piwnice, renesansowe polichromie, drewniane stropy, krużganki i dziedziniec, który wygląda trochę jak scenografia filmu historycznego. Do tego lokalizacja kilka minut od Wawelu, a legenda głosi, że wieki temu nocował tu sam Mikołaj Kopernik. Tyle, że to wcale nie jest muzeum. To hotel Copernicus z restauracją rekomendowaną przez Michelin i obsługą, która naprawdę potrafi zaopiekować się gościem. Brzmi niemal idealnie, ale czy równie idealny był sam pokój? Historyczny charakter może tłumaczyć wiele, ale czy powinien tłumaczyć zniszczone meble albo niefunkcjonalną łazienkę? I właśnie dlatego po tym pobycie zastanawialiśmy się, czy Kopernikus jest niezwykłym zabytkiem, w którym przy okazji można przenocować, czy również naprawdę dobrym, współczesnym hotelem. I czy nocleg tutaj jest wart swojej ceny, około 900 zł za noc. Cześć, nazywam się Zuza Woźniak i jestem architektką wnętrz. Od kilku lat prowadzę własną pracownię projektowania wnętrz WOS Design, a w tej serii razem z moim mężem Rafałem pokazujemy Wam najciekawsze i najbardziej nietypowe hotele, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dzisiaj zabieramy Was do hotelu Copernicus w Krakowie. Hotel znajduje się przy ulicy Kanonicznej 16. Zanim przejdziemy do dalszej części filmu, jedno małe sprostowanie. W filmie mówię ulica Kanoniczna, a jest to oczywiście ulica Kanonicza, czyli na jednej z najstarszych i najlepiej zachowanych ulic Krakowa. To jest absolutnie wyjątkowa lokalizacja. Z jednej strony jesteśmy praktycznie pod Wawelem, a z drugiej w kilka minut dochodzimy na rynek główny. Sama Kanoniczna ma zupełnie inny klimat niż najbardziej zatłoczone części Starego Miasta. Jest spokojniejsza, bardziej kameralna i pełna dawnych rezydencji związanych z krakowskimi kanonikami, którym zawdzięcza swoją nazwę. Budynek przy Kanonicznej 16 ma korzenie sięgające średniowiecza. Przez stulecia mieszkali tutaj kanonicy związani z katedrą na Wawelu. Była to grupa najważniejszych księży działających przy krakowskiej katedrze. Domy przy Kanonicznej nie były więc klasztorami, były prywatnymi, bardzo często reprezentacyjnymi rezydencjami duchownych. Łączyły funkcję mieszkalną z miejscem pracy i spotkań oraz przyjmowania gości. Przez kolejne stulecia budynek był wielokrotnie przebudowywany. Dzięki temu nie oglądamy tutaj jednej idealnie odtworzonej epoki, tylko kilka warstw historii nałożonych na siebie. I właśnie to jest w tym miejscu najciekawsze. W jednym fragmencie widzimy gotycki mur, obok renesansową dekorację, późniejszą stolarkę, a jeszcze dalej współczesne przeszklenie dziedzińca. Hotel nosi imię Mikołaja Kopernika. Według historii astronom miał przebywać w tym domu w czasie swoich związków z Krakowem. Sam Copernicus jest niewielkim hotelem butikowym. Ma niecałe 30 pokoi i kilka bardziej reprezentacyjnych apartamentów. Patrząc na budynek z zewnątrz, najbardziej podobało mi się, jak pokazano jego historyczne przekształcenia. Najlepiej widać je właśnie na elewacji od strony ulicy, gdzie pod późniejszymi otworami można odczytać zarysy starszych okien i dawnych podziałów. Chciałam powiedzieć, że tutaj widać bardzo dobrze te różne warstwy historyczne hotelu, bo widzimy stare otwory okienne w kształtach takich bardziej gotyckich, z tymi takimi na górze zwężeniami. Niczego nie próbowano tutaj na siłę wygładzić, ani udawać, że budynek zawsze wyglądał tak samo. I to jest bardzo dobra decyzja konserwatorska, bo właśnie te niedoskonałości opowiadają nam historię. Widać, że obiekt przez stulecia żył, zmieniał funkcję, był dostosowywany do kolejnych potrzeb. Konserwator zabytków musiał się tutaj naprawdę cieszyć, bo w wielu miejscach nowa architektura jest bardzo wycofana i przede wszystkim ma eksponować to, co zastane. Oczywiście adaptacja tak starego budynku na hotel zawsze oznacza kompromisy. Trzeba zmieścić instalacje, łazienki, windę, klimatyzację i wszystkie te funkcje, których średniowieczna kamienica po prostu nie przewidywała, a w hotelu są niezbędne. W Kopernikusie te kompromisy są rozwiązane raz świetnie,
a raz zdecydowanie gorzej. Ale do tego jeszcze wrócimy. Po wejściu od razu czuć, że jesteśmy w historycznym obiekcie, ale nie w muzeum. Największą rolę gra tutaj recepcja rzeźbiona z drewna i portret Kopernika, który buduje tożsamość miejsca. Ale najbardziej podobały mi się tutaj malowane stropy. Delikatne roślinne zdobienia sprawiały, że wzrok po prostu uciekał do góry. Miłym dodatkiem była też księga gości, w której przez dziesięciolecia wpisało się naprawdę wiele osób, a m.in. jeden z byłych prezydentów Stanów Zjednoczonych. Pierwsze dobre wrażenie bardzo wzmacnia obsługa. Od początku czuliśmy, że ktoś naprawdę pilnuje, czy wszystko jest w porządku i czy dobrze spędzamy czas. W zakres obsługi wchodziło nawet odprowadzenie samochodu na parking, ale to wynika raczej z trudnej lokalizacji hotelu i parkingu, który wcale nie był blisko. Kopernikus to już pierwszy element, że nie można podjechać pod drzwi, ale można to wybaczyć XV-wiecznej kamienicy, że nie przewidzieli, że ktoś będzie chciał podjechać samochodem. Ale największe wrażenie w całym hotelu zrobił na mnie wewnętrzny dziedziniec. Historyczne krużganki zostały przykryte współczesnym szklanym dachem, dzięki czemu dawne patio stało się całoroczną częścią hotelu. To jest przykład nowej interwencji, która nie próbuje konkurować z zabytkiem, tylko pozwala mu funkcjonować. Po prostu wow! Wokół dziedzińca biegną drewniane galerie i klatki schodowe. Hotel funkcjonuje już od ponad 20 lat, co jest widoczne w niektórych elementach wystroju, ale nie przeszkadza to w jego odbiorze, a nawet dodaje charakteru. Efekt podkreślają żywe rośliny, ustawione w galeriach i w oknach. Bez nich przestrzeń nadal byłaby ciekawa architektonicznie, ale dużo bardziej surowa. Zieleń dodaje bajkowości i sprawia, że dziedziniec wygląda trochę jak ukryty ogród zamknięty wewnątrz kamienicy. To jest też świetny przykład, jak pozornie drugoplanowy element może zmienić odbiór całego wnętrza. Same mury opowiadają historię, ale dopiero rośliny, światło i wyposażenie tworzą miejsce, w którym chce się zostać na dłużej. Przeszklony dziedziniec ma jednak również konsekwencje funkcjonalne. Część pokoi ma okna wychodzące właśnie na patio, czyli nie bezpośrednio na zewnątrz. To wygląda bardzo klimatycznie i daje ciekawy widok na krużganki, ale jeżeli otworzymy okno, to nie dostaniemy świeżego powietrza z ulicy. Także jeżeli zależy Wam na klasycznym oknie, dobrze przy rezerwacji dopytać o położenie konkretnego pokoju. Doszło do mnie, że część pokoi ma okna na to zamknięte patio, a nie na dwór. Także to jest ciekawe. My zatrzymaliśmy się w podstawowym pokoju, który kosztował około 900 zł za noc. Mamy tu pokój na poddaszu, pod skosem, ale jest bardzo wysoko, więc i tak super, bo de facto w najwyższym miejscu nadal ja się mieszczę, więc wysoko. I mamy... co? W najniższym miejscu. W najniższym miejscu jest nadal bardzo wysoko, bo ja się mieszczę, więc wysoko. Mamy okno w dachu, ale mamy tu też takie bardzo urocze okienko strzelnicze i moją pierwszą reakcją jest, żeby sprawdzić, czy widać bardzo ważny budynek tutaj niedaleko. No i werdykt jest taki, że widać Wawel. I tutaj pojawił się największy kontrast całego pobytu. Po świetnym pierwszym wrażeniu spodziewałam się, że pokój będzie spokojny i klasyczny, ale dopracowany. I pierwsze wrażenie było raczej pozytywne. Wnętrze w stylu klasycznym bardzo pasuje do zabytkowego hotelu, także rozrzeźbione drewniane meble czy imitacja polichromii na ścianach naprawdę mi tam pasowały. Ale po chwili zaczęliśmy zauważyć kolejne problemy i wniosek był jeden. Pokój wyglądał na nieremontowany od bardzo długiego czasu. Raczej już trochę pozużywane właśnie meble. Tu widać, jak się sfokusuje. Dobra, tutaj ta podłoga jest taka zużyta i nawet bym powiedział trochę się podnosi.
I tutaj ważne rozróżnienie, bo patyna w zabytku może być piękna. Stary drewniany strop, nierówny mur albo schody, które skrzypią, są częścią charakteru miejsca. Ale poobijany mebel hotelowy to nie jest historyczna patyna. To jest po prostu zużycie. W pokoju brakowało mi też wyraźnej ręki projektanta wnętrz, który zebrałby wszystkie elementy w jedną spójną całość. No i właśnie a propos tego, że moim zdaniem to nie widać, żeby architekt wnętrz tu był, no to właśnie takie, nie wiem, niedobrane, takie dodatkowe elementy i zużyte już są te przy okazji, nie były jakieś drogo wybrane. I tak trochę to właśnie, nie wiem, nie pasuje dla mnie. Były bardzo solidne, ciężkie drewniane meble, które same w sobie pasowały do charakteru pokoju. Widzisz, i to jest jakby różnica względem tego hotelu w Marmoroż w Bukareszcie, że tu jest wolno stojąca szafa, ale to jest piękny mebel, taki klasyczny, który musi być wolno stojący, bo jakby był na wymiar, to by nie pasowało kompletnie do tej koncepcji. Tylko to jest taka mega tradycyjna, porządna, ciężka szafa. O, jeszcze nawet ma szufladę. Ledwo wychodzi. A, to kocyk, jakby nam było zimno. No, ale o co mi chodziło, że tutaj totalnie pasuje do konwencji, że ta szafa jest wolno stojąca, a tam to było takie trochę na odwal się, nie? Obok nich jednak stały lekkie szklano-metalowe stoliki nocne, wyglądające jak element z zupełnie innej bajki. Właśnie te meble teoretycznie są bardzo dobrze zrobione, ale ja osobiście to nie widzę takiego ładu i składu. No dla mnie, jakby się zrobiła to ujęcie, że widać i ten mebel, i to szklane, i ten... No tak, no to to nic tu nie jest jest bałagan. spójne. No to No. tak, to ja się zgadzam. No. Telewizor stał wciśnięty w rogu pokoju. To jest już chyba żart dla mnie osobiście, jako audiofila i tak dalej, że kinomaniaka, że naprawdę nie rozumiem, czemu to nie mogło być już na środku. Jakby nie rozumiem, czemu tego nie dali po prostu na środek. Klimatyzacja częściowo wchodziła w światło malutkiego już okna. To mnie tak boli. To jest taki błąd projektowy, że jak już kurde jest to jedno okno, to czemu ono uderza w tą klimatyzację? To rozwiązanie wyglądało na kompromis, który zaakceptowano z konieczności, a według mnie dało się to dużo ładniej rozwiązać, stosując na przykład zabudowę na wymiar z zapewnionymi odpowiednimi otworami. Całość nie była brzydka, była raczej niespójna i po prostu lekko zużyta. Także jeżeli chcesz, aby Twoje mieszkanie było dobrze zaprojektowane i spójne, to zapraszam do współpracy przy projektach i na konsultacjach z WOS Design. Największym problemem w pokoju była jednak łazienka, a konkretnie prysznic. Jako że ja jestem wielkim fanem prysznicy, uważam, że jednak ten prysznic to jest jakaś abominacja, jeśli chodzi o użyteczność. Ja nie wiem, jak to działa, ale ja nie chcę może za każdym razem włączać tych z boku. W ogóle o co chodzi? Zuza się już pochlapała tym, jak próbowała odpalić. Nie masz własnej tej słuchawki. No, nie wiem, nie podoba mi się pod tym względem. Dziwne. Tak, prysznic bez słuchawkowy. Tak, ale wiadomo, materiały fajne, ale znowu to tak wygląda, że 20 lat temu robione. Dla mnie osobiście. To może brzmieć jak drobiazg, dopóki nie próbujecie ustawić wody urządzeniem, które ledwo się rusza. O, ze wszystkiego naraz. Dlaczego? A! Co jest? Ale jakie beznadziejne ciśnienie. Zrobił Max? Nie, znaczy, no poczekaj. Zrobię taką mikro. Poczekaj, mogę to wszystko w dół. O, albo w prawo, żeby nie na mnie. Dobra, uwaga. No nie wiem. Strasznie ciężko to chodzi. Ledwo mogę tym przekręcić. Oj! Beznadziejnie to działa, nie ma też tego. Nie ma słuchawki jakiejś oddzielnej. Bardzo ciężko to chodzi. O Jezus, zakamienione. Także możecie sobie wyobrazić, że łatwo nie było. Przy wymeldowaniu zgłosiliśmy ten problem na recepcji, także być może zostało to już poprawione. I mamy tutaj kamienną posadzkę taką ułożoną we wzór
Taki, to się nazywa wzór dywanowy, bo mamy wokół poprowadzoną taką obwódkę wokół pomieszczenia, co akurat w tym wypadku jest dosyć śmiesznie wypada, bo zostało to poprowadzone też wokół prysznica i pod kibelkiem i tak dalej, więc taka jest, pogięty jest ten dywan, ale fajne. Fajne. No i tutaj na ścianach mamy też taki, wygląda trochę jak trawertyn, tylko różowy. No i też nie do końca szanuję to, że co tutaj zostało zrobione, czyli że w tej strefie przytoaletowej nie ma płytek na ścianach, tylko jest ten tynk, bo po prostu to nie jest do końca higieniczne, nie? Bo takiego tynku to tak średnio umyć, a jednak tutaj tak jakbyś sobie chciał myśleć, że między tobą a poprzednim gościem ktoś tą ścianę przemył, nie? Drugim dużym problemem była akustyka. Przez drzwi do pokoju słyszeliśmy osobę stojące na korytarzu tak wyraźnie, jakby znajdowały się właściwie obok nas. Drzwi i meble, te duże, z litego drewna. Bo zarówno te drzwi wejściowe do pokoju, tutaj mamy takie rzeźbione, klasyczne. Natomiast jak już zauważyliśmy, będąc w tym pokoju chwilkę, nie są one najlepsze akustycznie. I teraz zobaczyłam, nie wiem czy Rafał to wyłapiesz kamerką, że tu jest takie pęknięcie i tam nawet światło prześwituje. Z korytarza widać. No, to już wiadomo, czemu akustyka nie jest super. Ale bardzo ładne i bardzo pasują stylistycznie. Słabo działał też internet i nie chodzi mi o Wi-Fi hotelowe, tylko po prostu sieć komórkową. W pewnym momencie musieliśmy położyć telefon przy otwartym oknie, by złapać lepszy zasięg. Żeby mieć w pokoju zasięg, musiałem zrobić tak. Więc no, to jest taki... To naprawdę trzeba łapać internety po prostu do kieszeni. Dla kogoś może to być wada, a dla kogoś może zaleta. Obejrzeliśmy pokój, oceniliśmy pokój, pierwsze nasze wrażenie, a teraz idziemy zobaczyć resztę hotelu, bo tylko przeszliśmy przez niego, jak weszliśmy Tak. z ulicy, także... Idziemy zobaczyć idziemy taras, na zwiedzać. którym będzie Wziąłeś widok. kartę? Hotel ma również dwupoziomowy taras na dachu. Znajdujemy się teraz na tarasie, na dachu hotelu i tu jest to mega ciekawa sprawa, bo hotel znajduje się w XV-wiecznej kamienicy, która jak to kamienica miała swój dziedziniec, a oni postanowili, aranżując ją na hotel, ten dziedziniec wciągnąć jakby we wnętrze hotelu, wykorzystać go jako tą część zamkniętą i przekryli cały dziedziniec takim dużym przeszkleniem. A oprócz tego właśnie nad tym przeszkleniem i nad całym dachem budynku został dodany ten taras, na którym teraz jesteśmy, który też jest dwupoziomowy i też z niego rozciąga się piękny bardzo widok zarówno na Stare Miasto i kościoły, katedry, ale też oczywiście na Wawel. To jest jedna z tych przestrzeni, które mają ogromny potencjał, szczególnie o wschodzie albo zachodzie słońca. Nam akurat pogoda i pora dnia nie pozwoliły zobaczyć go w najlepszym wydaniu, ale sama panorama jest bardzo krakowska i trudno o lepsze otoczenie. Na tarasie są stoliki i fotele, więc można tam spokojnie usiąść. Zauważyłam jeden minus tarasu, mianowicie to, że tutaj się znajduje dobudowana również winda przeszklona, ale oprócz windy znajduje się nieodłączny element windy każdej, czyli maszynownia windy, która zwykle znajduje się na dachu. Kiedy urządzenie pracuje, mechaniczny hałas mocno konkuruje z romantycznym widokiem na dachy Krakowa. Dzięki bardzo uprzejmej obsłudze mogliśmy zobaczyć również główny apartament. I wtedy mieliśmy wrażenie, że weszliśmy do zupełnie innego hotelu. O kurczę. To są oryginalne, odkryte polichromie. Właśnie XIV-XV wiek. Tutaj też część jeszcze pozostała. Wow. Oryginalne. Ile kosztuje upgrade? Trzeba negocjować. Kurczę, no. Niesamowite.
Bardzo ciekawie rozwiązano również łazienkę w tym apartamencie. Trzeba było zabezpieczyć historyczny strop przed wilgocią, dlatego współczesna łazienka dostała dodatkowy przeszklony sufit, który tworzy rodzaj ochronnej warstwy pod zabytkową konstrukcją. Najbardziej mi się podoba właśnie ta łazienka, jak jest rozwiązana, że jest to przeszklenie takie zrobione. naprawdę. Tak. Te łóżko też tak z pompą. Łóżko też, tak. To jest dokładnie ten typ rozwiązania, który lubię w adaptacjach historycznych obiektów. Nowy element jest czytelny jako współczesny, nie udaje zabytku, ale jednocześnie pozwala zachować i wyeksponować to, co najcenniejsze. Apartament kosztuje około 3000 zł za noc, więc oczywiście jest to zupełnie inna półka cenowa. Ale przynajmniej tutaj naprawdę rozumiem, za co płacimy. To jest doświadczenie, którego nie da się skopiować. Bardzo podobał nam się również hotelowy bar. Tutaj znowu możemy oglądać odkryte polichromie oraz przepiękne malowane drewniane kasetony na suficie. Zostały idealnie podświetlone liniowym światłem, które wydobywa detale, ale nie odbiera im historycznego charakteru. To doskonały przykład funkcjonalnego oświetlenia, w którym główną rolę gra to, co podświetlamy, a nie sama oprawa. Oświetlenie w barze jest zdecydowanie jednym z najlepiej zaprojektowanych elementów hotelu. Jest nastrojowo, ale nie na tyle ciemno, żeby nie widzieć wnętrza. Wypiliśmy tam naprawdę przepyszną kawę, a do niej dostaliśmy małe słodkości. Okej, dobra. Nie spodziewałam się, że to będzie takie zmrożone z zewnątrz. I trochę soli jest na wierzchu. To dobrze robi. Naprawdę. Tak mi graj. Tak my graj. To drobny gest, ale bardzo pasował do sposobu, w jaki hotel prowadzi swoją obsługę. Jednym z najmocniejszych punktów pobytu była dla nas kolacja w restauracji Kopernikus, która znajduje się w przewodniku Michelin. Restauracja jest kameralna, ma tylko kilka stolików. Wieczorami restauracja oferuje menu degustacyjne. W karcie można było wybrać wariant 5- albo 7-daniowy. Ale określenie 5 dań było bardzo umowne, bo razem z przekąskami, dodatkami i mini deserami na koniec na stole pojawiło się w praktyce około kilkunastu dań. Jedzenie było naprawdę bardzo dobre, przemyślane i zdecydowanie bardziej opłacalne niż na przykład nasze wcześniejsze doświadczenie w restauracji Nobu, które możecie zobaczyć w poprzednim odcinku. No i do tego bardzo się najedliśmy. Znowu zaczynamy ogórkami. Ultra świeże, takie... Tatar i trufla to jest to, co tygryski lubią najbardziej. W Kopernikusie mieliśmy poczucie, że płacimy nie tylko za markę miejsca, ale faktycznie za cały wieczór. Liczbę elementów, poziom obsługi, intymność i tempo kolacji. Koszt menu degustacyjnego to 440 zł. To nadal nie jest tania restauracja i trzeba zarezerwować na nią osobny budżet, ale jest ona jednym z powodów, dla których warto przyjść do Kopernikusa nawet bez noclegu. Warto tylko pamiętać, że menu degustacyjne wymaga czasu. Kolacja zajęła nam niemal 3 godziny. Strefa spa jest niewielka. Znajduje się w gotyckich piwnicach pod ceglanymi sklepieniami. Jest tam mały basen, leżaki i bardzo nastrojowe oświetlenie. Paliły się również świece, więc całość wyglądała niemal filmowo. Spa jest
dosyć małe, ale jako miejsce na chwilę odpoczynku po chodzeniu po Krakowie bardzo dobrze się sprawdza. W tym przypadku skala mi nie przeszkadzała, bo wnętrze ma tak silny charakter, że nadrabia liczbę atrakcji. Basen w zwykłym pomieszczeniu byłby po prostu małym basenem, ale basen pod gotyckim sklepieniem staje się niesamowitym doświadczeniem. Hotel nie ma natomiast siłowni, co dla Rafała było konkretnym minusem. Oczywiście nie każdy potrzebuje treningu podczas weekendu w Krakowie, ale przy hotelu 5-gwiazdkowym część gości może uznać to za ważny brak. Rozumiem, że w zabytkowym, niewielkim obiekcie każda dodatkowa funkcja walczy o miejsce z pokojami, z restauracją czy spa. Mimo wszystko dobrze wiedzieć o tym przed przyjazdem, szczególnie jeżeli regularnie korzystacie z hotelowych siłowni. Najbardziej konsekwentnie wysoki poziom przez cały nasz pobyt trzymała obsługa. Pracownicy regularnie upewniali się, czy wszystko jest w porządku i czy dobrze spędzamy czas. Te schody tak prowadzą na taras, jeżeli Aha. Państwo chcieli sobie zobaczyć. A on jest otwarty, tak jakby ten? Okej. Tak, proszę drzwi tylko mocno pchnąć i powinno się otworzyć. I po prawej stronie na końcu. Dobra, Prosimy dzwonić. pewnie. Miłego pobytu. Autko z powrotem, jak będą Państwo potrzebowali, 15 minut na recepcji wcześniej zgłosić. Dobrze. Dobrze, Dziękuję super. bardzo. Dziękujemy bardzo. Kiedy zainteresowaliśmy się historią wnętrz, nie zostaliśmy potraktowani jako kłopotliwi goście, tylko oprowadzono nas po głównym apartamencie, pokazano najciekawsze rozwiązania, a także opowiedziano historię miejsca. A mam pytanie, czy te takie apartamenty większe są zajęte, czy może jakiś jest wolny? Pozwolę sobie sprawdzić. Jeden apartament mamy dostępny, moglibyśmy pokazać. A o to jakbyśmy mogli, to by było Tak, super. jak najbardziej. To Państwu pokażę. Super. Tu jest dawny trakt królewski na Wawel. Tędy No tak. dorożki, czy jakieś wszystkie te pochody, nie pochody, to tą ulicą kanoniczną się odbywało. A ten po lewej to właśnie jest Kopernik? Czy to jest po prostu... Nie, to, nie, to są nie. kanonicy. Kanonicy po jacyś prostu, tam, okej. dokładnie. Dzień dobry. Dobry. Wow. Pięknie. Tak. I byliśmy teraz w tym apartamencie, to no, super. No tak. Super. I bar jest tutaj na dole, także proszę sobie wyglądać Tam. kasetą. Tak, kasetą Okej. na suficie. Super, dziękujemy. Kopernikus został wyróżniony 2 kluczami Michelin. I po kolejnych pobytach w hotelach z tym oznaczeniem coraz bardziej dochodzimy do wniosku, że ogromną część tego wyróżnienia buduje właśnie obsługa. Piękna architektura robi pierwsze wrażenie, ale to obsługa decyduje, czy czujemy się w niej jak mile widziani goście, czy tylko jak osoby, które wykupiły nocleg w drogim zabytku. Kopernikus nie jest hotelem perfekcyjnym, ale zdecydowanie jest miejscem, które zapamiętam ze względu na historię, piękne części wspólne, świetną obsługę i bardzo dobrą restaurację. Podstawowe pokoje wymagają jednak odświeżenia, bo przy cenie około 900 zł za noc oczekiwałabym sprawnego wyposażenia, ciszy i dobrego zasięgu. Hotel poleciłabym przede wszystkim miłośnikom architektury oraz osobom szukającym wyjątkowego miejsca na romantyczny weekend. A jeżeli budżet na to pozwala, warto rozważyć historyczny apartament, bo dopiero wtedy pokój stanie się integralną częścią całego doświadczenia. To już wszystko w tym odcinku. Dajcie znać w komentarzu, co jest dla Was ważniejsze w historycznym hotelu. Autentyczny klimat i zachowane zabytkowe elementy, czy standard pokoju? Jestem też ciekawa, czy po zobaczeniu głównego apartamentu dopłacilibyście do noclegu w takim wnętrzu, czy jednak wolelibyście przeznaczyć ten budżet na restaurację i zwiedzanie Krakowa. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał i napiszcie, jaki hotel powinniśmy odwiedzić w kolejnym odcinku. A my widzimy się już niedługo. Tym razem zanocujemy w sanatorium dla SS-manów. Cześć!